tym odcinku poznamy najpiękniejsze miejsca Hawany, pokażemy zabytkową część Starego Miasta, poznamy historię rewolucji oraz zapoznamy się z trudną sytuacją, w jakiej znajdują się Kubańczycy. Mieszkając w Hawanie warto zatrzymać się na nocleg w Casas Particulares. Są to domy, które są udostępniane przez Kubańczyków. Śpimy po prostu w części mieszkania przez nich udostępnionej. Nie są to hotele i tak dalej, ale dzięki temu można poznać, jak wygląda życie takiego prawdziwego Kubańczyka, a nie jakby z perspektywy hotelu. Więc myślę, że warto przemyśleć tam takie rozwiązanie. Tym bardziej, że te Casas Particulares są zlokalizowane w większości w centrum, w Starej Hawanie, gdzie jakby w całym ścisłym centrum nie ma za bardzo hoteli, a tutaj jest możliwość właśnie zakwaterowania się. O, to na przykład mieliśmy przykład Kubańczyka, który chciał zamienić pieniądze. Ogólnie kurs aktualny w banku za $1 albo euro wymieniają 120 peso kubańskich, a w Casas Particulares, por ejemplo, na przykład zmienili nam za $1 dali nam 150 peso kubańskich, więc jest to na pewno bardziej korzystne. Więc warto zapytać, jeśli się mieszka w Casas Particulares, o możliwość wymiany pieniędzy, ale ze względu bezpieczeństwa lepiej nie robić tego na ulicy, bo po prostu można zostać oszukanym i mogą ci dać po prostu pieniądze, które są fałszywe. Tutaj Plaza Vieja dotarliśmy. Jeden z głównych takich placów Kuby, jeden z 4. I dzisiaj chcemy ze względu na pogodę odwiedzić też 2 polecane muzea, które znajdują się też tutaj w starej części miasta. Jest to Museo de la Ciudad, czyli Muzeum Miasta, i Castillo de la Real Fuerza, czyli jedno z pierwszych takich fortec, które znajdują się, zostały zbudowane w celu obrony miasta Hawany. I dlatego właśnie tam zmierzamy. Jest dosyć ciepło, ale no dzisiaj rano, nad ranem zdumieliśmy się, bo zaczęło po prostu solidnie padać. Obudziły nas deszcz i dzisiaj jest taka mrzawka, teraz nadal o godzinie tej powiedzmy 11 jest nadal trochę takie wilgotne powietrze, ale właśnie no to nie przeszkadza. Dzisiaj planowaliśmy odwiedzić muzeum, więc właśnie tam zmierzamy. Dobra pogoda właśnie, żeby odwiedzić takie miejsce. A tu mamy sklep, który wygląda jak w Europie. Produkty importowane. To jest taki trochę PRL-owski pewek, gdzie można płacić tylko dolarami i tylko kartą. Część banków europejskich, które wspiera blokadę ekonomiczną Kuby, jakby uniemożliwia płacenie ich kartami. Dlatego no, my na przykład nie próbowaliśmy, nie mamy potrzeby kupowania akurat w tym sklepie, ale to są jakby rzeczy importowane z krajów europejskich, gdzie trzeba płacić taką kartą. Kubańczycy muszą zapłacić kartą MLS. To jest taka jakby karta wirtualna, którą się doładowuje w banku, wpłacając dolary. I potem jakby idąc do takiego sklepu płacisz tą kartą, czyli musisz mieć po prostu dostęp do dolarów albo na przykład wynajmując Casa Particular i jakby otrzymując pieniądze w gotówce od gości, euro albo dolary, albo po prostu masz rodzinę za granicą i ktoś po prostu ci wysyła na tą kartę, doładowuje tą kartę dolarami, więc jest to taki pewek PRL-owski, tylko właśnie tutaj trzeba mieć dolary jakby na tej karcie. Czy trzeba mieć dostęp do tej twardej waluty w jakiś sposób. No tutaj miejsca turystyczne oczywiście mogą sobie na to pozwolić, ale zwykli Kubańczycy, którzy nie mają kogoś za granicą na przykład, no to jest dla nich nieosiągalne i ceny tam są naprawdę takie europejskie powiedzmy. W porównaniu do tego, ile zarabiają Kubańczycy na przykład, no to jest dla nich jakby nieosiągalne bez jakiegoś innego źródła dochodu. Z tego co tutaj nam powiedziano na przykład, to lekarz zarabia około 5000 peso kubańskich. Jest.
Because it's like you have to think about some wish. Women in general are doing this because the guy said yesterday that they are wishing for these children and fertility and so on. You have to catch his finger. Index finger, beard, and you have to step on his foot. Yeah. Breathing. Tu ciekawe miejsce jest meczet w Hawanie. I tutaj Casa de los Arabes. Ciekawe. No, czyli takie ciekawe miejsce w Hawanie. Nie spodziewałem się domu arabskiego w Hawanie. Jest tutaj też muzeum, ale aktualnie jest zamknięte. W ogóle też ciekawa historia. Naprzeciwko, jak mówiłem, tutaj jest meczet. Jedyny meczet w Hawanie, który został otwarty całkiem niedawno, tam kilkanaście lat temu. I zostało to jakby otwarte z tego powodu, że mała społeczność, ale która tutaj była, muzułmanów, jakby miała powód, żeby wyjechać z Kuby w celu odwiedzenia Mekki. I jakby dużo z nich po prostu wyjechało i nie wróciło. I dlatego też otworzono tutaj meczet, władze otworzyły tutaj meczet, jakby żeby zabrać powód wyjazdu tych Kubańczyków, muzułmanów z Kuby. Więc ciekawa historia. No i tu właśnie jest muzeum. So we are now in the museum of the city. It's quite interesting. What do you think? At least it's beautiful Yeah. inside. Yes. To take photos, we paid 100 peso for one person. Which is Less than- 75 cents of euro. yes, so almost like nothing. But the interesting thing happened in one of these exhibition halls. Yeah. There was a woman which was working here, and she was very enthusiastic. She was talking to us, explaining so on, which is not even her job. I think she just Yeah. has to guard this place or something. She took also photos of Yes, us. come, I will take photos of you. I felt that we have to give her something, but I wanted anyway. Yeah. But then she asked like, "Can you give me something?" And we gave her. We only had the Cuban pesos, but for her was okay also. Yeah. So we gave her. 200 Cuban pesos. Yeah, which is like the entrance. The for entrance, Cuba. yes. But it's like But for her, it's like very good because if a doctor earns 5,000 pesos yes. a month, she is not a doctor, so Yes. this 200 for her is, I think, working for the state, I think they get very little paid. Yes. yeah. But it's like Yes. because the bottle of water costs 170 pesos. We gave her 200, Yes. so she can only buy a bottle of water. But Cuban people don't buy water from the same places as tourists, so she will not pay 170 pesos for the bottle of water. Yeah. But it's just hard to believe everything. The situation How is these very people hard. live is like impossible. Yes. Also, after this change of the second currency, because before the Corona time, they had two currencies, yes, CUP and CUC. This peso convertible was disappeared from the market, and we are told that many people lost, like their earnings. Because the state bought for these convertibles for 24. One convertible is for 24 pesos cubanos. Yes. So these people sold everything, and then this price of this dollar, which is the same price of convertible, rose to 150. From 24 to now it's 120, the official rate. So these people lost all the value of their money. Yes, like Like everybody. six times. Yes. Yeah. So it's like incredible that people. The situation of people. We don't here, know how yeah. these people are living really. Yes. If you go to the shop, So sad. for example, if you go to the restaurant, the dinner for two people costs about with drinks
about 3,250. 200, yeah, 200. 2,500. 2,500, 3,000. So if they earn for a month 5,000. 5,000, they They can. can go twice to dinner and they Yeah. will not have any money left. Yeah. Jesteśmy teraz w Castillo de la Real Fuerza, pierwszej fortecy obronnej Hawany. Jest położonej tutaj w starej części miasta, przy Plaza de Armas. Co ciekawe, wejście tutaj kosztowało tylko 10 peso kubańskich, czyli przy aktualnym kursie około 6, niecałych 7 eurocentów, więc praktycznie tyle co nic. Można zobaczyć tutaj po prostu fajny widok jakby na tą część starą miasta, które stoi za moimi plecami. Tam jeszcze jest Kapitol i tak dalej, ale też na drugą stronę Zatoki Hawańskiej, gdzie tutaj na przykład jest posąg Chrystusa po drugiej stronie Zatoki oraz tutaj kolejna forteca obronna i tam po lewej stronie już zupełnie otwarte morze. A zobaczymy, co tu jeszcze jest na dole, bo mieści się jeszcze muzeum i zobaczymy, co tam się znajduje. Z tego co czytałem, to znajduje się tu jakieś muzeum takie związane ze statkami, właśnie z morzem, powiedzmy, ogólnie. Syry. Kadango Mendia. No tak. Kubańczycy są właśnie bardzo otwarci, bardzo mili, zaczepiają cię, zagadują, więc naprawdę jakby jeśli chodzi o nas, jest naprawdę przypominają mi w dużym stopniu Libańczyków. Z tych wielu podróży, jak jedziemy z Ritą właśnie do Libanu, to ludzie są naprawdę niesamowicie otwarci, niesamowicie jakby serdeczni i tutaj w Hawanie jest tak samo. Nie wszyscy są jakby powiedzmy bezinteresowni, czasami chcą coś ci sprzedać albo właśnie zaoferować coś i tak dalej, ale duża część z nich po prostu jest po prostu taka bezinteresowna, po prostu dobra i naprawdę tutaj jakby fajnie się czuć wśród takich ludzi. Jeśli jeszcze się rozmawia po hiszpańsku, to naprawdę jest bardzo łatwo, żeby ktoś cię zagadał, jakoś ci powiedział i tak dalej. Jeśli mówisz, że pytają cię zawsze skąd jesteś, jeśli mówisz, że jesteś z Polski, to pierwsze co mówią, to oczywiście Robert Lewandowski. Jakby tutaj wszyscy wiedzą o nim jakby dzięki jest naszym jakby takim towarem powiedzmy eksportowym. Wszyscy zawsze jakby Polska, o Lewandowski i tak dalej, więc to jest bardzo, bardzo takie miłe. A tutaj Plaza de Armas. I jeszcze akurat trafiliśmy, że teraz jest Feria de Libro, czyli po prostu jak to powiedzieć, po prostu feria targi książki, można powiedzieć, targi książki w Hawanie. I teraz właśnie tutaj się wystawcy wystawiają z różnymi książkami. Czyli targi książki, gdzie można kupić nie tylko historyczne, ale także dla dzieci. Różne wydania hiszpańskie w dobrych cenach. Bardzo dobre. Ile kosztują takie nowele na przykład, co Rita tutaj wzięła? 10 pesos. 10 pesos, czyli 6 groszy, 6 eurocentów. No to a tyle książek. No. Zobaczymy, ile na końcu wyjdzie. Sí. Ale fajne, są też nowele, nie? No puedo creer hasta ahora. To ile kupiliśmy książek razem? 8? 8 książek za niecałe 100 pesos, czyli za jakieś ile? 60? 2 tercios de euro. 2/3 euro, czyli jakieś 66 eurocentów. No, te książki są w dobrych cenach tutaj. Dobre? Jak za darmo. Za darmo.
Tak. Widzieliśmy aptekę kubańską, które są bardzo słabo zaopatrzone. Puste, tak? Mówisz, Rita. To jest z tego, co się dowiedzieliśmy. Leki są po prostu bardzo trudno dostępne ze względu na to embargo, które nie pozwala importować większości lekarstw. I mimo tego, że tutaj opieka medyczna jest na wysokim poziomie, w sensie jest tutaj wielu lekarzy dobrze wykształconych, tylko jakby czują się oni jakby zdezmotywowani, ponieważ chcą jakby pomóc ludziom, ale nie mają środków, nie mają lekarstw, nie mają takich podstawowych jakby wyposażenia w tych szpitalach, więc mimo tego, że tutaj jest jeden z największych współczynników jakby, tak, jak tutaj byliśmy wczoraj, lekarzy powiedzmy na 1000 mieszkańców, to nie są w stanie jakby leczyć skutecznie, bo po prostu nie ma siły. Ten żółty budynek to jeden z szpitali w Hawanie. Szczególnie tutaj jakby edukacja jest na wysokim poziomie, studia są darmowe i zarówno te medyczne, jak i te inżynieryjne, inżynierskie. Z tym, że potem po studiach, w zależności od profesji, albo 2 albo 3 lata należy odpracować jakby na rzecz państwa. Demografia tutaj tego kraju jest dosyć nieciekawa. Starzejące się społeczeństwo, młodzi ludzie wyjeżdżający, szukający nowych perspektyw za granicami kraju i starzy ludzie, którzy po prostu zostają. Tak to niestety wygląda. Smutne. A tutaj park Cervantesa. Przed nami mieści się Muzeum Rewolucji Kubańskiej. Ale jeszcze tam nie wchodzimy, gdyż najpierw chcemy zjeść coś kubańskiego. Kubański deser, czyli... Co to jest, Rita? Cucurucho de coco. Cucurucho de coco. W liściu banana, tak? Słodki taki przysmak. Nie wiem. Trudno otworzyć, no dobrze, ale zobaczymy, może się uda. Jest to taki specjał nie z Hawany, jest to ze wschodniej części wyspy. Santiago? O. Santiago, tak. I tak wygląda. Wygląda tak. Głównym jego składnikiem jest wiórki kokosowe. Jest to bardzo słodkie, nie? No, może być, nie bardzo. Ale bardzo fajne. Je się to rękoma. No. Bueno. Co tam jest w środku? Trzcina cukrowa pewnie? Cukier z trzciny tak. cukrowy, tak. Ale miód chyba też mówili. I głównie składnik to wiórki kokosowe. Bardzo dobre. Polecamy, tak? Za ile kupiliśmy? 70. Za 70 pesos, czyli pół euro. Tutaj mamy Muzeum Rewolucji, które aktualnie znajduje się w remoncie i nie można na niego wejść. Natomiast częścią, która jest otwarta, jest Memorial Granma, który jest nazwany tak na cześć jachtu, którym w 1956 roku Fidel Castro wraz z grupą rewolucjonistów przypłynął z Meksyku na Kubę. Ten jacht, oryginalny jacht, znajduje się właśnie w tym miejscu. No, rewolucja kubańska zaczęła się w zasadzie w 1953, gdy grupa rewolucjonistów z ruchu 26 lipca zaatakowała koszary Moncada w Santiago de Cuba. Była to grupa rewolucjonistów pod przewodnictwem Fidela Castro. Brało w nich udział m.in. Raúl Castro, Camilo Cienfuegos i inni. Większość z nich została potem zamordowana. Były po prostu procesy sądowe. Fidel Castro i Raúl Castro skończyli w więzieniu, w którym zostali skazani. Potem po około 1,5 roku zyskali amnestię. Wyjechali z Kuby, udali się do Meksyku. Ja w Meksyku
jakby przygotowywali się, by jeszcze raz spróbować walczyć wolność dla Kuby. I właśnie w roku 56 w grudniu wyruszyli oni, w zasadzie pod koniec listopada wyruszyli oni z tego Meksyku na Kubę, gdzie wylądowali. Około grupa 82 rewolucjonistów wypłynęła z Meksyku, natomiast po dopłynięciu na Kubę czekały na nich oddziały Fulgencio Batisty, dyktatora, który po prostu te oddziały rozgromiły tych rewolucjonistów. Około kilkunastu, tutaj się mówi, że przetrwało i zaczęły działania rewolucyjne w górach Sierra Maestra na południowym wschodzie Kuby. I tutaj właśnie znajduje się w tym memoriale Granma ten jacht, oryginalny jacht, którym 82 rewolucjonistów przypłynęło na Kubę. Jest to jacht taki, powiedzmy, teraz można powiedzieć, że wygląda całkiem sporo, ale tutaj jakby liczba osób przewidzianych na ten jacht, jakby to są około 20 osób i tym jachtem płynęło 82 osoby z pełnym tutaj wyposażeniem wojskowym, który ten jacht był po prostu przeładowany. Zamiast kilku dni, tam dosłownie 2-3 dni miał trwać podróż z Meksyku na Kubę, trwała ona dłużej. Zostali przez to jakby te plany zaskoczenia i ataku jakby z zaskoczenia zostały niestety zaprzepaszczone z tego względu, że tak długo trwała podróż. Byli oni przemęczeni, brakowało im wody i tak dalej, więc jak po przypłynięciu na Kubę po prostu zostali zaskoczeni przez jakby oddziały tutaj już wojska kubańskiego, generała Batisty. No i z tego względu jakby zostali tak zdziesiątkowani, ale mimo wszystko, mimo tak małej liczebności zaczęli w górach Sierra Maestra no jakby werbować nowych członków tutaj do tego ruchu 26 lipca, budować swoje siły rewolucyjne i z biegiem czasu stali się oni na tyle silni, że pod koniec roku 1958 zdecydowali się na ofensywę z tych gór Sierra Maestra. Część rewolucjonistów ruszyła na Santiago de Cuba, wśród nich Fidel Castro i Raúl Castro. Natomiast Ernesto Che Guevara i Camilo Cienfuegos ruszyli na zachód wyspy, by iść w kierunku Hawany. No i właśnie ludzie, których napotkali na swojej drodze, przyłączali się do nich, chcieli oni jakby uczestniczyć w tym czynie rewolucyjnym. No i ostatecznie 1 stycznia 1959 roku w zasadzie nie Fidel Castro, tylko Camilo Cienfuegos i Che Guevara wkroczyli do Hawany. Żołnierze Batisty poddali się, a sam dyktator uciekł tego dnia też z Kuby i ostatecznie rewolucja kubańska zwyciężyła i rozpoczął się jakby już ten okres porewolucyjny, czyli rządy Fidela Castro. No i tutaj właśnie znajduje się ten memoriał. Jacht Granma jest strzeżony przez tutaj wojsko 24 godziny na dobę. Również w nocy, jak której byliśmy, to ci żołnierze tutaj cały czas stoją i pilnują tego jachtu. No to jest taki, powiedzmy, symbol rewolucji. Zresztą jakby główny dziennik kubański, gazeta, też jakby na cześć tego jachtu nazywa się Granma. Tą prowincję, która znajduje się na południowym wschodzie Kuby, gdzie rewolucjoniści wylądowali, też przemianowano na nazwę Granma, czyli jakby to imię tego statku stało się bardzo, bardzo ważnym tutaj dla Kubańczyków i jakby nadal w historii jest jakby ta nazwa uwieczniona, można powiedzieć. No i tutaj znajdują się różne zabytkowe tutaj samoloty, czołgi i tak dalej, związane właśnie nie tylko właśnie z rewolucją w 59, ale też z czasami wcześniejszymi, późniejszymi. No i tutaj właśnie jest ten memoriał. Niestety muzeum jest w renowacji, nie jesteśmy w stanie do niego wejść. Tutaj w zasadzie dziwne jest to, że większość rzeczy, których próbujemy się dostać, jakieś muzea i tak dalej, są w renowacji, to jest zamknięte, czy jest część tylko otwarta i tak dalej. W tym muzeum miasta to tak samo było, więc no trochę szkoda, no ale mimo wszystko najważniejsze te rzeczy to jakby ten statek Granma oraz tutaj
pozostałe ekspozycje są na świeżym powietrzu, otwarte i możliwe do zobaczenia. Tutaj na przykład użyty podczas walk rewolucyjnych taki własnoręcznie wykonany czołg przez robotników. Tutaj tak samo, więc po prostu były wykorzystywane to co mieli pod ręką, czyli jakieś tutaj maszyny i tak dalej, spychacze zostały wykorzystywane w celu zrobienia jakichś, powiedzmy, prowizorycznych wozów bojowych. Wieczna chwała bohaterom nowej ojczyzny. Tak właśnie wyglądają ulice Hawany. Tutaj zabytkowe, kolonialne budynki, jednak ich stan pozostawia wiele do życzenia. Te, które są jeszcze tymi casa particulares, czyli tymi miejscami dla turystów, to są częściowo odnowione, mają na przykład klimatyzację, tak jak nasza na przykład jest pani wyposażona, tak powiedzmy po europejsku. Tak to jednak takie domy nieturystyczne wyglądają bardzo biednie. Tak, wczoraj właśnie usłyszeliśmy, nie? O tych domach to są barbecue. These houses are very high in general, it's colonial style, but these poor people are building this. They're dividing them, They're yes? dividing the houses, yes, in two pieces, 2 floors, and it's they are calling it barbecue because it's very hot and very crowded. Yes. Like imagine our house. Not a good barbecue. Yes. Like our house is very high. I think it's 5 meters for between floor and the ceiling, and the people, as you said, they are divided. Poor people, yes, and don't have enough space. They're divided, but it's so uncomfortable. Widzimy takie piękne budynki, które kiedyś były piękne, to jednak teraz wyglądają w takim właśnie stanie strasznie zniszczonym. Teraz będziemy widzieć po prawej stronie taki targ uliczny, można powiedzieć, gdzie ludzie sprzedają swoje prywatne warzywa i tak dalej. Z tego względu właśnie na ten kryzys i tak dalej zostały umożliwione taki mały handel i ludzie mogą sprzedawać jakieś takie swoje rzeczy i tak dalej, które nabyli, prowadzić takie małe biznesy. Wcześniej wszystko było zakazane przez rząd i nie można było prowadzić takiego własnego handlu. Teraz to się zmienia. Ze względu na trudną sytuację i zaopatrzenie. Większość tutaj ludzi nie ma wystarczających środków do życia i tak dalej, więc muszą sobie dorabiać. A tu jest już nasza ulica. Dzisiaj dużo chodziliśmy. Kolejny klasyk przed nami. No, gracias, gracias. Gracias. No co, quería venderme cigarillas. Trzeba uważać, bo na ulicy sprzedają, dużo osób sprzedaje cygara. Wszystko, tak, cygara i tak dalej. Z tego względu, że ludzie po prostu też nie wiedzą, jak wyglądają prawdziwe cygara. Wyglądają one prawdopodobnie tak samo. Bo te, które są sprzedawane na ulicy, nie są oryginalne. Są po dobrej cenie, więc wszyscy oferują bardzo dobrą cenę i tak dalej, korzystne, tam połowa ceny niż takie jak w sklepie rządowym, ale są to zazwyczaj po prostu fałszywki, dlatego trzeba na to uważać. A tu w końcu nasze mieszkanie. Odcinkiem tym na pewien czas żegnamy się z Hawaną, do której jeszcze wrócimy w późniejszym czasie. W kolejnym odcinku wybieramy się do Perły Południa, czyli miasta Cienfuegos, założonego przez Francuzów na południowej stronie wyspy, w którym spędzimy kilka dni. Do zobaczenia.